Cześć, witam Was kochani serdecznie, jesteście na kanale Coś dla Głodnych. Dzisiaj robimy krakowską suchą. Chciałem Wam zaoszczędzić trochę czasu i oglądania, można powiedzieć, że zbędnego. Pocięłem mięso wcześniej, łopatkę i szynkę z razową górną. Tutaj mam 8,5 kg łopatki, tutaj mam 4,5 kg szynki z razowej. 2 dni wcześniej pocięłem, zapeklowałem, gramatura 18 gram peklosoli na kilogram mięsa. A propos krakowskiej suchej, będzie to krakowska sucha z piekarnika, żeby każdy mógł sobie zrobić w domku pyszną kiełbasę. A więc zaczynamy. 1300 ml wody na 13 kg naszego mięsa wychodzi po 100 ml na kilogram masy. 26 g pieprzu świeżo mielonego wychodzi 2 g na kilo masy i tak samo czosnek 2 g na kilo masy. Biorę się za mielenie. Mięsko z szynki zostaje w całości. Łopateczkę mielimy na oczkach 8 mm. Łopatka jest już na raz zmielona na tych oczkach. Teraz zakładamy drobne oczka 3 mm i odważamy 10% naszej masy. U mnie jest to 300 kg. Będziemy mielili na tych drobnych oczkach, żeby nam potem w kiełbasie ładnie luki powypełniały. To będzie coś robiło na zasadzie takiego kleju. Sklei nam i nie będziemy mieli dziur w kiełbasie. I zobaczcie, tak to wygląda zmielone. Tu jest łopatka na raz zmielona, tu jest łopatka zmielona na tych drobnych oczkach. Tu mamy tą szynkę i teraz tak. Pieprz. Sypiemy pieprz. Czosnek przyciskamy przez praskę. Dobra, czosnek mamy przyciśnięty. I teraz woda. Dajemy wodę 1300 ml. Wymieszam na początku samą łopatkę, niech ładnie wsiąknie woda. Potem dorzucę szynkę. Wszystko wymieszam gdzieś około 15 minut, żeby się masa ładnie kleiła. I będę nabijał w osłonki celulozowe. No i słuchajcie, masa wymieszana, nabijarka przygotowana. Wkładam farsz do nabijarki i zaczynamy. Będziemy nabijać w osłonki celulozowe o średnicy 10 cm. Na końcu związałem i zobaczycie, jak to będzie dalej wyglądać. Jedziemy. No i zobaczcie, kiełbaskę mam gotową, ponabijaną, powiązaną. Teraz pozawieszam na kiju na 12 godzin, czyli zostawię ją przez noc. Niech obeschnie ładnie, niech się mięso osadzi ładnie w osłonkach i jutro rano część pójdzie do piekarnika, do pieczenia, część pójdzie do wędzenia. Zobaczycie, porównacie efekt, jak będzie wyglądało po wędzeniu, jak będzie wyglądało po pieczeniu i tak samo pokażę Wam jeszcze, jak wygląda to w środku. Dobra, to widzimy się jutro. Trzymajcie się. Witam kochani serdecznie. Jak widzicie, kiełbasa siedzi już w piekarniku. Minęło 12 godzin od osadzenia i schnięcia. Ustawiłem na piekarniku 60 stopni. Sądzę, że będzie teraz w tych 60 stopniach około 1,5 godziny do 2 godzin. Potem zwiększę temperaturę do 90 stopni. Jak widzicie, mam tutaj termometr wbity. Chcemy uzyskać w kiełbasie temperaturę 74 stopnie. Książkowo jest 72 stopnie, ale dla mnie jest to troszeczkę za żywe. Dlatego 2 stopnie więcej i wychodzi przepyszne. Dobra, zobaczymy, jak to będzie szło. I proszę, kiełbasa osiągnęła w środku 74 stopnie, wyciągnąłem ją. W 90 stopniach była w piekarniku przez około godzinę 40 minut. Powieszę ją teraz, zostawię na 24 godziny do wystygnięcia i potem do lodówki na następne 24 godziny i będziemy kroić i testować.
No i kochani, tak wygląda gotowy produkt. Zobaczcie, to jest kiełbasa krakowska wędzona, to jest krakowska pieczona. No nic, zobaczmy jak to wygląda w środku. I zaraz będziemy wędzona i tutaj parzona. Parzona, pieczona, przepraszam. Pieczona, proszę. Tak wygląda. Ukroimy plasterek, zobaczymy. Skórka ładnie schodzi. Pyszna. Powiedziałbym nawet, że wręcz wyborna. Ta, jak widać, ma więcej galaretki. Więcej soku puściła podczas wędzenia. Pieczona jest bardziej zwarta. Powiem Wam, że jako na własnego wyrobu kiełbasę szybka do zrobienia i w smaku naprawdę przepetarda. Jeszcze spróbuję wędzonej. No i kochani, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za subskrypcję. Fajnie by było, jakbyście oglądali moje filmy od początku do końca, żebym mógł zdobywać nowych subskrybentów, żeby mój kanał się jeszcze lepiej rozwijał, żeby algorytm mnie bardziej lubiał i bardziej polecał moje filmy. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.